Brema jest stolicą najmniejszego kraju związkowego Niemiec – Bremy. Położona jest na północy kraju, a największą atrakcją miasta jest fakt, że leży ono nad rzeką Wezerą, zaledwie 60 km od jej ujścia do Morza Północnego. Brema to także duży port śródlądowy. Z uwagi na to, że jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, znajdują się tu m.in. stocznie, hutnictwo żelaza, rafinerie ropy naftowej oraz produkcja środków transportu. Brema jest także ważnym węzłem komunikacji kolejowej. Historia Bremy liczy sobie 1200 lat. Poczujemy doskonale jej ducha, zwiedzając barokowo-renesansowy zespół architektoniczny przy rynku z ratuszem i posągiem Rolanda, nobliwymi patrycjuszowskimi kamienicami i tradycyjnym domem cechowym Schütting. Zwiedzanie Bremy ułatwia 2000 wykonanych z mosiądzu i stali szpilek, które prowadzą od placu przed kościołem Najświętszej Marii Panny przez rynek do ulicy Böttcherstraße. Ta ostatnia niegdyś była ulicą rzemieślników, a obecnie jest centrum kultury i sztuki. Kościół Najświętszej Marii Panny przynależy do kościoła luterańskiego, mieści się przy Marktplatz i jest drugim, obok katedry, najstarszym kościołem miasta. Historia świątyni sięga XI wieku. Wówczas jej patronem był święty Wit. W XII wieku kościół przebudowano na bazylikę i wtedy nadano mu nowe wezwanie oraz styl gotycki. W trakcie II wojny światowej kościół został strapiony pożarem. W latach 60. został odbudowany według planów architekta Dietera Oesterlena. Najważniejszą zmianą, jaka miała miejsce, było skucie średniowiecznych tynków i resztek malowideł ściennych oraz odsłonięcie nagich kamiennych ścian. W powybijane okna wstawiono witraże francuskiego artysty Alfreda Manessiera. Ratusz w Bremie prezentuje połączenie stylów renesansu Weser i gotyku ceglanego z rzeźbami i elementami dekoracyjnymi. Zbudowany w 1405 roku, budynek przetrwał nietknięty przez wieki europejskich konfliktów i nadal pełni funkcję siedziby władz miejskich. Górna sala z dębowymi belkami i drewnianymi podłogami gości doroczną ucztę Schaffermahl, ustanowioną w XVI wieku. Ratusz mieści w piwnicy restaurację Rathskeller, posiadającą największą kolekcję niemieckich win na świecie. Budynek oferuje wycieczki z przewodnikiem w wielu językach, umożliwiając zwiedzanie historycznych komnat. Centralny rynek obejmuje niemal 3,5 tysiąca metrów kwadratowych piaskowcowej nawierzchni z wzorem koła i krzyżem hanzeatyckim w centrum. Plac handlowy funkcjonował od czasów Karola Wielkiego. Jego południowa krawędź graniczyła z rzeką Balgę, pierwszym portem Bremy. Plac pozostaje zamknięty dla pojazdów i zmienia się w jarmark bożonarodzeniowy w grudniu oraz gości targi Freimarkt w październiku.
Zespół architektoniczny z ratuszem i statuą Rolanda został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2004 roku. Specjalna pokrywa ściekowa zwana bremeńską dziurą wydaje dźwięki muzykantów, gdy odwiedzający wrzucają monety na cele charytatywne. Pierwszy drewniany kościół w tym miejscu został zbudowany w 789 roku przez świętego Wilehada, co zapoczątkowało diecezję Bremy. Katedra wzniesiona została w stylu romańskim, ale około XI wieku. Przebudowano ją, nadając jej cechy gotyckie. W XIV wieku dobudowano do niej boczne kaplice, a pod koniec XVII wieku przebudowano na późnogotycki kościół halowy. Katedra posiada bliźniacze wieże o wysokości 98 metrów, zbudowane z kamienia ciosowego. Muzeum katedralne, znajdujące się w bocznej kaplicy, prezentuje średniowieczne rzeźby, panele ołtarzowe i znaczące organy Arp Schnitger z końca XVII wieku. Zwiedzający mogą uczestniczyć w wycieczkach z przewodnikiem po katedrze, włącznie z piwnicą ołowianą, gdzie nastąpiła naturalna mumifikacja.
Burger Park zajmuje 200 hektarów z ogrodami krajobrazowymi, jeziorami, ścieżkami spacerowymi, łąkami, lasami i obiektami rekreacyjnymi obok dworca głównego w Bremie. Park powstał w 1866 roku, gdy mieszkańcy Bremy nabyli 45 hektarów gruntów rolnych i zatrudnili architekta krajobrazu Wilhelma Benkwe do jego zaprojektowania. Park zawiera liczne rzeźby, pomniki i ławki pamiątkowe, dokumentując dziedzictwo kulturowe Bremy poprzez instalacje artystyczne. Park utrzymuje się z prywatnego finansowania, głównie od stowarzyszenia Burger Park Verein i corocznej loterii, bez regularnego wsparcia finansowego ze środków publicznych. Nazwa Schnorr pochodzi od dolno-niemieckiego słowa oznaczającego sznur lub sznurek, które odnosi się do sposobu, w jaki domy w dzielnicy są ułożone w rzędzie, podobnie jak perły na sznurku. Pochodzi z czasów XIII wieku. W przeszłości Schnorr był domem dla rybaków, rzemieślników i handlarzy, którzy przyczynili się do kwitnącej gospodarki Bremy. Na przestrzeni wieków dzielnica zachowała się wyjątkowo dobrze, oferując odwiedzającym wgląd w przeszłość Bremy poprzez jej wąskie, brukowane uliczki, urocze domy z dwuspadowymi dachami i skomplikowane fasady. W przeciwieństwie do innych obszarów miasta, które przeszły szeroko zakrojoną modernizację, Sznur zachował swój średniowieczny charakter, co czyni go rzadką i cenną częścią architektonicznego i kulturowego krajobrazu Bremy. Wiele domów z drewna sięga XV i XVI wieku. Wyjątkowa mieszanka wpływów gotyku i renesansu dodaje okolicy baśniowego uroku.
sercu Bremy, wzdłuż rzeki Wezery, leży nadrzeczna promenada Szlachtę, która przekształciła się ze średniowiecznego portu handlowego w jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w mieście. Początki Szlachtę sięgają XIII wieku, kiedy to służył jako główny port Bremy i punkt handlowy. W średniowieczu ten tętniący życiem obszar nadrzeczny miał kluczowe znaczenie dla handlu, ponieważ towary były rozładowywane ze statków i transportowane na miejskie rynki. Kupcy, żeglarze i rzemieślnicy wypełniali niegdyś ulice, czyniąc Szlachtę centrum działalności gospodarczej. W XIX wieku wraz z rozwojem zmodernizowanych portów i większych statków znaczenie Szlachty jako portu handlowego zmalało. Obszar ten stopniowo przekształcił się w spokojną dzielnicę nadrzeczną. Jednak pod koniec XX wieku projekt rewitalizacji na dużą skalę przywrócił Szlachtę do życia, przekształcając ją w tętniącą życiem promenadę.